Dzień dobry, Petros Psylos. Drodzy Państwo, bohaterowie naszego programu wykazują się dużą pomysłowością w tworzeniu użytecznych rozwiązań. Dowodem na to są dzisiejsze projekty, które pomogą wszystkim zapominalskim oraz tym, którzy od nadmiernego pamiętania tracą włosy na głowie lub też dostają zmarszczek. Intrygujące, prawda? No to zaczynamy. Czas poznać Polaków, którzy dobrze wykorzystują fundusze europejskie. Program zacznę od spotkania z twórcami inteligentnej nakładki na klucz, która by z pewnością przydała się niejedynemu z nas. Ten niepozorny element pozwoli odpowiedzieć na wiecznie żywe pytanie, czy zamknąłem drzwi po wyjściu z domu. Potrzeba matką wynalazków. Z tego założenia wyszli twórcy Loki. To prosty, lekki, łatwy w użyciu przedmiot dla zapominalskich. Powstał w Rzeszowie dzięki dofinansowaniu z platform startowych dla nowych pomysłów w Polsce Wschodniej i już robi furorę na świecie. Jak działa? Petros Psylos rozmawia z twórcą tego innowacyjnego projektu, Sebastianem Religą. Przed przyjazdem na to nagranie sprawdziłem wszystkie krany, czy mam pozakręcane, czy wszystkie rzeczy, które miałem zabrać, zabrałem, a na koniec, czy zamknąłem drzwi. I oczywiście jeszcze wracałem się 10 razy, żeby to sprawdzić. Takie urządzenie na pewno by mi się przydało. No to zgadza się, nie jesteś sam. No. Słyszałem o kilku takich podobnych historiach. W sumie sam miałem podobną, dlatego jakby właśnie powstał Loki. Czyli wykorzystujemy to, co już mamy, czyli zwykły zamek, zwykły klucz, a wasze urządzenie, można powiedzieć, że jest taką nakładką na ten klucz, który już ma. To jest zwykły tak. klucz stosowany w wielu domostwach. Urządzenie tak naprawdę składa się z dwóch elementów. Pierwszy to jest uniwersalny adapter, dzięki któremu jesteśmy się w stanie wpasować na 90% wszystkich kluczy na świecie, a druga to faktycznie urządzenie. Proces instalacji jest banalnie prosty. Tak naprawdę zakładamy adapter, wkładamy urządzenie. No dobra, i przekręcam w klucz. Skąd mam wiedzieć, jak już wsiadłem do tego samochodu, że zamknąłem drzwi? Jasne. Co to urządzenie mi mówi o tym, czy... Nie do końca Aplikacja urządzenie, specjalna? dokładnie. Do Lokiego jest stworzona dedykowana aplikacja, w której tak naprawdę widzimy całą historię otwierania i zamykania, czyli dokładnie wiemy, o której godzinie, kto i kiedy otworzył lub zamknął. W przypadku twoim oczywiście będziesz miał powiadomienie na ekranie, że o tej godzinie zamknąłeś swoje główne drzwi do domu. I tak naprawdę to ci da ten spokój ducha, dzięki któremu włączysz samochód i odjedziesz po prostu. Wyobrażam sobie też taką sytuację, gdy ktoś ma na przykład dzieci, to może zdalnie kontrolować, czy te dzieci wróciły już do domu, czy nie. Bo to wykrywa, czy otworzyły drzwi, czy nie. Dokładnie tak. Jeśli cała rodzina ma zamontowane Loki na swoich kluczach, wiemy dokładnie, że dzieci są na przykład bezpieczne. Czyli jeśli mają do przejścia 1,5 kilometra, a nie chcemy ich kontrolować GPS-ami dokładnie albo coś w tym stylu, to zawsze po prostu możemy sprawdzić, czy drzwi są otwarte, czy nie. Wrzucamy kluczyk do tornistra. Gorzej jak teściowa wejdzie. No to wtedy nas czeka niemiła niespodzianka. Albo miła, to zależy. Wiadomo, że mi się to przyda, ale komu jeszcze może się to przydać? Ciekawe jest to, że 30% osób w ogóle na świecie ma tego typu zaburzenia. I to są zaburzenia wywołane z pamięcią krótkotrwałą. Czyli jeżeli automatyzujemy pewne czynności, takie jak na przykład zamykanie drzwi, nie pamiętamy o tym. I tutaj robi się problem. W momencie, w którym chcemy się dowiedzieć, czy faktycznie ta czynność miała miejsce, czy nie, mamy z tym problem, bo nasz mózg nie zarejestrował tej czynności. To na pewno przyda się osobom w różnym wieku. Ale co jeżeli na przykład osoby starsze, nie korzystające ze smartfonów, chciałyby z tego skorzystać? Loki jest w stanie tak naprawdę działać bez połączenia z internetem. To potrafi, natomiast telefon jest niestety wymagany. Aby można było zobaczyć stan i przede wszystkim skonfigurować to urządzenie, wymagana jest dedykowana aplikacja, ponieważ cały proces instalacji i uczenia się zamka odbywa się przy pomocy dedykowanej aplikacji. Tak więc jest niestety niezbędna do tego, aby współpracować z urządzeniem. Ja pierwszy raz z czymś takim się spotkałem, ale zastanawiam się, czy na świecie istnieją podobne rozwiązania. Czy jesteście pionierami? Przyznam szczerze, że robiliśmy dość duży research i
na rynku w tym momencie nie jesteś w stanie kupić takiego urządzenia, które działa na takiej samej zasadzie jak Loki, czyli potrafi analizować ruch otwierania, zamykania drzwi, potrafi lokalizować klucz w przestrzeni, potrafi wygenerować dźwięk, aby odnaleźć go na przykład w damskiej torebce, albo ostrzeże cię przed pozostawieniem tych kluczy, więc tego typu urządzenia na świecie w tym momencie nie ma. Czy od początku widzieliście, że potrzebujecie funduszy europejskich do tworzenia Loki? Wiedzieliśmy, że potrzebujemy pieniędzy. To było jasne. Jak gdyby wiemy, że stworzenie produktu na rynek konsumencki, jakim jest Loki, nie jest rzeczą tanią, więc pierwsza rzecz to na pewno były pieniądze. Natomiast Loki gdzieś od samego początku był walidowany też przez programy, których fundusze unijne są zaangażowane, czyli właśnie platformy startowe. To właśnie mentorzy na platformach startowych pierwszy raz o nim usłyszeli, to właśnie oni dopuścili nas do programu platform startowych i później to panel ekspertów tak naprawdę przyznał nam te środki, więc jak gdyby historia, to jak Loki wygląda, jest na pewno powiązana z funduszami europejskimi. Dziękuję, że nas odwiedziłeś i życzę powodzenia. Dalej się rozwijajcie. Dzięki wielkie, cześć. Twórcy Loki skorzystali z wyjątkowej szansy, jaką dają fundusze europejskie, a konkretnie platformy startowe dla nowych pomysłów z programu Polska Wschodnia. Ten instrument wspiera osoby zainteresowane założeniem i rozwijaniem swojego innowacyjnego biznesu w makroregionie Polski Wschodniej, czyli w województwach podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim lub warmińsko-mazurskim. Zaletą tego programu jest fakt, że wspiera on osoby ze zmysłem przedsiębiorczości. Warunkiem jest stworzenie innowacyjnego, interesującego produktu i wiara we własny pomysł. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Warto wierzyć we własne siły, tak jak kolejny bohater naszego programu. Grzegorz Sychowski z Kielc od dziecka interesował się chemią. Ukończył również studia na tym kierunku. Pracował w firmach kosmetycznych, badał rynek, by po latach stworzyć własną serię kosmicznych kosmetyków. Co ma wspólnego kosmos z funduszami europejskimi? Z Grzegorzem Sychowskim rozmawia prowadzący Gen Innowacyjności Petros Psylos. Bardzo śmieszne połączenie, bo pan jest mężczyzną, ja też jestem mężczyzną. Nie używamy kosmetyków i to jest dodatkowa trudność, w moim przypadku, zrozumienie tego, co tutaj innowacyjnego jest. Przede wszystkim nasze kosmetyki powstały na bazie szungitu. To jest taki naturalny minerał pochodzenia kosmicznego. Jedyne złoże na świecie jest zlokalizowane w Rosji, w północnej Karelii. Ten szungit ma bardzo dobre właściwości przeciwutleniające, przeciwrodnikowe, ponieważ zawiera naturalne fulereny. To są takie specjalne cząsteczki węgla C60, składające się właśnie z 60 atomów węgla w kształcie piłki futbolowej, które mają bardzo wysokie właściwości przeciwrodnikowe, przeciwutleniające, tysiąckrotnie większe niż bardzo powszechna i znana witamina E, która jest bardzo silnym i bardzo popularnym antyoksydantem. Użył pan sformułowania kosmiczne. Intrygujące bardzo, co to znaczy? Złoże szungitowe zostało odkryte nie tak dawno przez naukowców rosyjskich, natomiast szacuje się, że szungit był pozostałością meteorytu, który około 4,5 miliarda lat temu uderzył właśnie z kosmosu na teren dzisiejszej północnej Karelii. Stąd możemy kolokwialnie nazwać, że to są kosmiczne kosmetyki, czyli kosmetyki zawierające kosmiczny minerał. Mówi pan o zadziwiających właściwościach kosmicznego kamienia, ale rozumiem, że to jakieś potwierdzenie naukowe wszystko ma, to nie jest czar-mary. Tak, oczywiście. Szungit był generalnie stosowany jako surowiec do oczyszczania wody, natomiast naukowcy rosyjscy bardzo dużą uwagę poświęcili na badanie, również badania kliniczne, w których to szungit był wykorzystywany w produktach medycznych, w produktach leczniczych czy w produktach kosmetycznych. Dlatego jest szereg badań, którymi się oczywiście posiłkowaliśmy, które potwierdzają bardzo wysokie właściwości, nie tylko pielęgnujące, ale także w cudzysłowie lecznicze, jeśli chodzi o kosmetyki. Podoba mi się to, że w branży, która wydaje się na pierwszy rzut oka nienaukowa, nauka ma zastosowanie, czego dowodem jest pana działalność.
pan jako chemik wymyśla receptury, które faktycznie pomagają, bo są na to badania naukowe. Dokładnie. Ja generalnie staram się nie testować własnych kosmetyków, bo nie będę zbyt obiektywny. Jeśli miałbym komuś doradzić, czy dany kosmetyk jest fajny, czy będzie odpowiedni na przykład dla jakiegoś charakteru skóry, pierwsze co robię, to patrzę na składy. Na podstawie składu jestem w stanie powiedzieć odnośnie substancji naturalnych, w jakiej technologii mogą być to wykonane, czy produkt będzie odpowiedni na przykład dla danego typu skóry, w zależności od tego, jakie substancje aktywne w tym kremie się znajdują. Natomiast tak jak wspominałem, współpracuję z wieloma kobietami, które fizycznie te kremy czy inne kosmetyki testują i są mi w stanie przekazać feedback w związku z każdym produktem. Czy on jest dobry, czy się nadaje, czy ma odpowiednie właściwości aplikacyjne. Dzięki funduszom europejskim zrobiliście już wiele. Można powiedzieć, że przez ten czas staliście się wręcz ekspertami od funduszy europejskich. Jak fundusze europejskie wam pomogły w tym wszystkim? Uczestniczyliśmy w programie Platformy Startowe dla Nowych Pomysłów, organizowanych dla Polski Wschodniej, dzięki czemu byliśmy w stanie zakupić innowacyjne surowce, stworzyć linię technologiczną do produkcji i konfekcji oraz rozpocząć działania marketingowe, działania promocyjne, działania targowe, które w przyszłości będą bardzo pomocne, jeśli chodzi o promocję i dystrybucję naszych kosmetyków. W naszym programie mieliśmy najwięcej wynalazków, które wykorzystują takie technologie informatyczne, elektroniczne. Tutaj mamy kosmetyki, wydaje się zupełnie odrębna branża, ale tutaj też fundusze europejskie pomagają wejść na rynek takim produktom. Pierwszym podstawowym kryterium, jakie musiała spełnić firma, aby w takich funduszach unijnych móc zaistnieć, było stworzenie innowacyjnego produktu. Nie ma znaczenia, czy to jest produkt w branży IT, branży lotniczej, kosmicznej czy kosmetycznej. Miał być to produkt innowacyjny i takie produkty właśnie na bazie tych platform startowych stworzyliśmy. A wasze są kosmiczne i kosmetyczne. Gratuluję tych kosmetyków. Widzą Państwo, nieważne co się robi, czy się programuje, czy projektuje elektronikę, czy takie kosmetyki wspaniałe, fundusze europejskie w tym pomagają. Złą wiadomością jest to, że program Gen Innowacyjności dobiega końca, ale dobrą, że widzimy się już za tydzień. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas i niech moc innowacji będzie z Wami.